Witamy naszych widzów. W tym odcinku pokażemy przejazd przez Szwecję. Pokażemy Sztokholm, kempingi, na których się zatrzymywaliśmy oraz miejscówki na dziko. Zapraszamy do oglądania. Po spędzonej nocy na promie Stena Scandica, który w tej chwili właśnie przypłynął do Sztokholmu, wyjeżdżamy z promu. Oczywiście w emocjach zapomnieliśmy nagrać wyjazd z promu i z nabrzeża jedziemy prosto na kemping, do którego mamy 57 km. Pokażemy Wam kemping i z kempingu pojedziemy później zwiedzać miasto Sztokholm, co też pokażemy w tym odcinku. Wybraliśmy nocny rejs promem, ponieważ naszym zdaniem jest to bardziej korzystne. Po prostu kiedy my śpimy, przemieściliśmy się z Łotwy do Szwecji i jesteśmy na miejscu i mamy cały dzień na zwiedzanie. W innym wypadku byśmy musieli szukać tutaj gdzieś noclegu. Nasz wybór, prom nocny, chociaż każdy musi sobie wybrać, co by chciał. Nasze miejsce na kempingu, właściwie camper parku koło Sztokholmu. Jest lipiec, więc jest pełno. Camper park jest położony tuż obok kempingu, ale na kempingu nie było miejsc na jedną noc. Tu dostaliśmy miejsce, parcelkę bez prądu, ale poszliśmy do recepcji, dopłaciliśmy i prąd się znalazł. Wszystko tutaj jest automatyczne, a sprawę załatwia się w recepcji na kempingu tam dalej. Jest też zrzut szarej wody. Można wyprowadzić kota. I w budynku są prysznice i toalety i zmywak. Wszystko jest dostępne na kartę. Niewielki budynek sanitarny. W szczycie troszeczkę kolejki się robią, ale tak wystarcza. Segregacja śmieci i tu pokażę Wam wjazd. Wszystko jest zautomatyzowane. Płaci się w okienku. O, tu mapka Stelplacu z działkami i ekran obsługowy. Wybieramy język, check-in, kiedy chcemy, jakie parcele mamy dostępne. No i akurat z prądem nie ma, ale pewnie po południu to się wyjaśni. A without electricity można wybrać parcelę i potem pójść tam na recepcję, to uzupełnią. Się podaje swoje dane, płaci się kartą i to wszystko działa. O. Obok jest przystanek, rozkład jazdy autobusów i niedaleko, dosłownie 3 minuty stąd spacerkiem jest przystanek autobusowy i autobus jedzie 401 do samego centrum. Cześć, no właśnie zwiedzamy Sztokholm. Z kempingu dojechaliśmy autobusem numer 401. Zajęło to około pół godziny. No i zwiedzamy miasto, oby deszcz nie padał, ale widać, że jest dużo fajnych rzeczy do zobaczenia. Port, może do Muzeum Wazy uda nam się pójść, zobaczymy. Weszliśmy do pierwszej uliczki. Zobaczymy, co jest ciekawego. Jak to na Starym Mieście. Fajne restauracyjki z kuchnią z całego świata. Dużo ludzi Siedzą, jedzą. i sklepy. No bardzo przyjemnie. Oby tylko deszcz nas nie zmoczył. O, sklep z herbatkami i z pingwinami. Ale co tu zaskakuje, to prawie jak we Włoszech można powiedzieć. Wąskie uliczki, tłumy ludzi. A jesteśmy przecież na północy Europy. Tego wejścia takiego. Tu Akademia Szwedzka z Muzeum Nobla. Fontanna. No, w Sztokholmie pełno jest takich ryneczków, uroczych zaułków. I to stare miasto widać, że wojny nie przecierpiało i nikt go nie zniszczył za bardzo. A kto zgadnie, co to jest? Bo to jest pisuar w centrum Sztokholmu. Można wejść się, wysiusiać i pójść dalej. We're all doing it.
sezonie letnim w Sztokholmie codziennie o 12:15 odbywa się zmiana warty przed Pałacem Królewskim. Wydarzenie jest obserwowane przez tłumy turystów. Położenie Sztokholmu na wyspach, duża ilość zabytkowych budynków, muzeów, zamek królewski, a właściwie pałac, bardzo nas zaskoczyły. Nie byliśmy przygotowani, że to jest aż tak atrakcyjne miasto do zwiedzania i poświęciliśmy mu tylko jeden dzień, a szkoda. Myślę, że jeszcze będziemy musieli przyjechać do tego miasta i poświęcić więcej czasu tak, aby zobaczyć te wszystkie muzea i zatopić się w te miasto. A na to pewnie potrzeba będzie kilku dni. Cały czas. Taki fajny statek przed nami. Chodzimy uliczkami. Jest tak fajnie. Piękne miasto. Ale musicie sami to wszystko zobaczyć. Witajcie w nowym dniu. W pełnym wrażeń dniu w Sztokholmie wyjeżdżamy i jedziemy do Mo i Rana, do Norwegii już. Mamy ponad 1000 km, więc pewnie zatrzymamy się w kilku miejscach po drodze na noclegi, pewnie przynajmniej w 2, jeszcze w Szwecji. Pokażemy Wam tą drogę i te miejsca. No, ale przepuściłem przez same centrum, nie? Miała być tam na nic. Pierwszy przystanek na autostradzie. Zatrzymaliśmy się nad jeziorem. Jest bardzo wieczny dzień. I zobaczcie, tutaj przy autostradzie pasą się gęsi dzikie. Stoimy na parkingu nad samym jeziorem. Ale jezioro bardzo ładne, tylko że akurat wiatr wieje z południa. I tak mewy przyleciały, pewnie myślą, że coś będziemy jedli. I mało głowy nie urwie. W takim miejscu stoimy sobie, a mewy już by tylko coś czekają na jedzenie. A gęsi wcale się nie boją, tylko sobie stoją tutaj. Ale abstrahując od tego wiatru, to jest 20 parę stopni i jest cieplutko. Jesteśmy gdzieś po drodze ze Sztokholmu do Mo i Rana. Do Mo i Rana jeszcze mamy 700 km. Nie wiemy, gdzie jesteśmy. Gdzieś jesteśmy po drodze. Powiem, że całkiem ciepła woda. Jesteśmy na parkingu przy drodze. Piękne jeziorko. Piękne jeziorko. Obok jakiś CPN z paliwem. Zobaczymy i restauracyjka. Teraz pokażemy Wam parking. O, to jest ten parking nad tym jeziorem. Są toalety. Jest tam zaraz restauracja. Punkt ładowania samochodów elektrycznych. Półautomatyczna stacja paliw. O, mapka tego środka, czyli nasz parking. Restauracja. Nie, tam pierwsza to jest recepcja chyba tego kempingu. To jest restaurant. Jest też 4. Kemping. Jakiś kemping, gdzie można stanąć, jakieś domki, plaża. No zobaczcie. W restauracyjce koło tego parkingu i nad tym jeziorem omówiliśmy łososia wędzonego z ziemniaczkami i z sosem. Łosoś na miejscu wędzony i naprawdę Pyszne. pyszny. A ja zamówiłam sobie sznycla. Sznycelek z Te ziemniaczkami. ziemniaczki takie z masełkiem, ależ pyszne. No i sznycelek wielki. Łosoś to taki mniejszy. No ja trochę
połowę dam. I za wszystko zapłaciliśmy 376 koron, czyli całkiem. O, słuchajcie, jeszcze na tym parkingu mamy takie tankowanie. Tak to będzie wyglądało. Tak, daje funkcję. Czyli co? jest nieczynny z tej strony, tylko benzyna jest, diesla nie ma. O matko. O, to nie będzie tankowania niestety. Pojedziemy na następny CPN, ale mamy jeszcze ponad pół zbiornika tu na północy. Tak trochę częściej będziemy tankować, nie będziemy zjeżdżać do końca. A szkoda, bo taki nietypowy CPN. CPN-ik. Słuchajcie, jeszcze powiem Wam, że takiego sznycelka jak tutaj jadłam, to w swoim życiu pierwszy raz jadłam, tak pysznego i zupełnie inaczej zrobionego, ale naprawdę, jak będziecie w Szwecji, spróbujcie szwedzkiego sznycla. No cześć. Dzisiejszą noc w Szwecji spędzamy na dzikiej miejscówce nad jeziorem. Mamy do Norwegii jeszcze około niecałe 500 km, ale po przejechaniu około 400, ponad 400 w sumie rzeczy ze Sztokholmu zatrzymaliśmy się przy szosie tam na Park Fortnite, znaleźliśmy taką miejscówkę nad jeziorem. Żadne tam specjalne miejsce, ale przespać się można, wykąpać w jeziorze też, bo trafiliśmy akurat na upalną pogodę. Jest 27 stopni w ciągu dnia, woda w jeziorze też ciepła, więc przyjemnie było się ochłodzić. I tu zostaniemy na noc i rano pojedziemy dalej. I jutro już będziemy w Norwegii. O, takie to piękne pola wokoło. Nasza miejscówka nad jeziorem. Cisza, spokój, tutaj jest niedaleko szosy, tam na górze, ale ruch o tej porze znikomy, bo szosa też trzeciorzędna, więc nie ma dużo samochodów. Tu na tej szutrówce to pewnie w nocy nikt nie będzie jeździł. Także jeżeli zatrzymać się na jedną noc, to jak najbardziej można. Współrzędne podamy w opisie poniżej. Przy miejscówce jest toj oraz kosze na śmieci, a także plaża gminna z huśtawką, z kołem ratunkowym, z jakąś ławą, pomostem i co najważniejsze piaszczystą plażą i płytko, nawet dzieci tu mogą się kąpać, bo praktycznie aż do końca tego pomostu jest płytka woda, dopiero później jezioro robi się głębsze. Woda jest czyściutka, ma ciemny kolor, ale jest czyściutka. No i w tym roku wyjątkowo ciepła, bo miała 24 stopnie. O. Także na takiej miejscówce nocujemy. I to tyle na dziś. Jutro jedziemy dalej. Już pewnie tak jak mówiłem, dojedziemy do Norwegii. Tam zatrzymamy się, nie wiem gdzie, zobaczymy. Też nakręcimy. Mały przystanek na drugie śniadanie. Przy szosie jest akurat przy jeziorze. Takie malutkie miejsce parkingowe. Staniemy na chwilę, coś zjemy sobie. Pojedziemy dalej do Mo-i-Rana, czyli do Norwegii. Mamy jeszcze 400 km, więc trochę to zajmie. A tam chyba to jest jezioro zaporowe, jakaś elektrownia wodna. No, wykorzystują, co mają. Będziemy jechali przez miejscowość Wilhelmina, jeszcze 107 km do niej. Jedziemy jeszcze w Szwecji i tak jak widzicie tutaj cały czas taką grobelką jedziemy teraz. Jesteśmy w Szwecji jeszcze dalej i będziemy tankować diesla. Jak tutaj początek był? Kartę trzeba było przyłożyć, tak? Nie, na razie to nie wiem. Włożyć kartę. Ja po angielsku. No już trzeba było PIN kod
dać. A teraz nie wiem co. Też nie wiem. Szczytało kartę i poszło. Ile kosztuje jeszcze, powiedz? 17 koron. 17 koron za Za litr. litr. No tak wszędzie taka cena. Podobnie jak u nas, tak? Nie, drożej. Drożej. 0,40 czerwca. Mhm. No i tankujemy. Mamy przystanek po drodze. Nad taką rzeczką. Gdzie można złapać łososie, a obok mamy camping. I takie miejsce postojowe z grillem, z wiatami. Można kota zrzucić, zaraz też to pokażemy, gdzie kamper stoi. A ten wspaniały łosoś jest na takiej Na wielkiej wędce z kołowrotkiem. Numer. Pewnie kemping dla wędkarzy. A właściciel wędki siedzi w takiej łódeczce i pilnuje. Obok jest Wojma Kemping, nad tą rzeką właśnie, ale przy kempingu jest miejsce parkingowe z toaletami i też jest miejsce na zrzut kota, łazienki, można pobrać wodę, łazienka dla inwalidów, przewijak, pobór wody i zrzut kota. Wszystko czyste, ładne. A my tak stanęliśmy troszeczkę w cieniu, bo jest upał 27 stopni i jak na północ Szwecji to chyba mamy super szczęście do pogody i oby tak zostało na Norwegię jeszcze. Skręcamy na Moi Rany. Storuma. Nasza kolejna miejscówka na noc. 150 km od Moi Rany. Ale już nie chce nam się dalej jechać. Zatrzymaliśmy się przy drodze nad jeziorem z widokiem na ośnieżone szczyty. O tam, już tam Norwegia. Posiedzimy, odpoczniemy. Jutro rano pojedziemy już na Norwegię, na drogę widokową. A tu na razie sobie postoimy i prześpimy się. Lesław kąpie się w wodzie w jeziorze na końcu Szwecji przed Norwegią. Tak sobie dzisiaj stoimy na dzikuskę. Witajcie w nowym dniu. Noc spędziliśmy na takim parkingu przy drodze, nad jeziorem i w górach. Piękna pogoda. Był upał słonecznie, 30 stopni. Trochę meszki i końskie muchy nam dokuczały, musieliśmy się pryskać, a ze względu na upał w kamperze nie można było się niestety schować, no bo tam było jeszcze bardziej gorąco. Ale posiedzieliśmy trochę nad wodą, odpoczęliśmy, jedziemy dalej. Parking jest położony przy samej drodze, mimo że piękne miejsce widokowo, ale na drodze w nocy praktycznie ruchu nie było, także samochody spać nam nie przeszkadzały. Przyznacie sami, w takich okolicznościach przyrody to nawet te muchy nie były takie straszne, a tam na horyzoncie już ośnieżone góry Norwegii. Tam jedziemy do Moi Rana, mamy około 100 km i później nad fiordy, na trasę widokową, ale to jak mówiłem już będzie w następnych odcinkach. I to już jest ostatnia część nagrywki z drogi, ponieważ zaraz wjeżdżamy do Norwegii i tam już będziemy jechali pierwszą drogą widokową od Moi Rana do Saltstraumen i do Bodo, ale rozłożymy to na kilka dni, pewnie skorzystamy z kempingu, połowimy ryby, odpoczniemy i to będzie w następnych odcinkach. To na razie, cześć! Dojeżdżamy do granicy. O, i przekraczamy granicę i wjeżdżamy już do Norwegii. W Norwegii od razu nowy asfalt,
ale zero kontroli, przejeżdżamy bez żadnego zatrzymywania się. Witaj Norwegio! Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka do końca i zapraszamy na następne odcinki, które będą już z Norwegii, z bardzo ciekawych miejsc. Do zobaczenia, cześć!